2 lata przed powstaniem Duo Life spotkaliśmy się z Piotrem Pacygą na takiej kolacji i rozmawialiśmy o tym, że naprawdę trzeba stworzyć coś innego, coś wielkiego. Pamiętam ten moment, jak wszystko się zaczęło. W ogóle cała historia, tak jakby wiele zbiegów okoliczności, jakby ktoś gdzieś na górze mówił, to ma wyjść, ma powstać Duo Life. To nas właśnie motywuje, żeby robić coś nadzwyczajnego, coś wyjątkowego, coś, co nie ma jakby odpowiednika na świecie. Nigdy nie było byle jakości w Duo Life w niczym, więc też nigdy nie będzie. Pierwsza rzecz, którą właśnie spisaliśmy, to była misja i wizja. I to jest fenomen tego właśnie przedsięwzięcia, że nie zaczynaliśmy od tego, ile zarobimy. Mieliśmy bardzo głęboką potrzebę zaopiekowania się ludźmi. Stworzenia czegoś zupełnie innego, wyjątkowego, czegoś, gdzie ludzie będą czuli się bezpiecznie, w czym będą czuli się dobrze, w którym będą się mogli rozwijać tak w pełni, z taką troską o nich. Próbowaliśmy stworzyć taki model, który będzie odpowiedzią na to, co będzie działo się w przyszłości. Oczywiście od samego początku chcieliśmy, żeby Duo Life było takim pięknym budynkiem, tak bym to nazwał, pałacem. Wyobraź sobie taki pałac z 3 wejściami: zdrowie, rozwój, biznes. Bo ludzie mają różne potrzeby. I im więcej potrzeb zaspokoimy tych ludzi, to większej ilości ludzi dotrzemy, tym większą siłę stworzymy, ale znowu wszędzie wartości, etyka to jest bardzo ważne. Te momenty, pierwsze miesiące, pierwsze lata, one spowodowały, że my musieliśmy się w czwórkę nauczyć współpracować ze sobą. Nie może być 4 kapitanów, którzy każdy ciągnie w inną stronę, bo nic nie dopłyniemy. Na początku było burzliwie, ale my się docieraliśmy, my szukaliśmy wspólnej drogi, my szukaliśmy wspólnych rozwiązań, szukaliśmy wspólnego języka. I oparliśmy się na wartościach. I wartości, zaufanie, uczciwość, szacunek, człowiek w centrum, etyka, to były te filary, na których budowaliśmy i to niesamowicie pomogło. Teraz dla mnie to, co się udało stworzyć, to nie tylko, że to jest przyjaźń, to jest silna organizacja i pełne zaufanie do chłopaków, do siebie nawzajem. I to poczucie, że ja się czuję bezpiecznie w tym środowisku. Ja się czuję bezpiecznie w tej grupie, wśród nich. I myślę, że oni też się czują bezpiecznie. Czy na pewno to, co robimy ze sobą, nie na sobie, bo cała społeczność Duo Life, wszyscy klubowicze, którzy się dołączali przez lata, mieli mieć tą samą emocję, to samo uczucie i taką pewność, bezpieczeństwo zarazem, że tak robimy biznes ze sobą, nie na sobie. Są takie osoby, o których muszę tutaj wspomnieć, to jest Łukasz Kołodziej i Norbert Warzyszyński. To są 2 osoby, z którymi w zasadzie wystartowaliśmy ten projekt, gdzie oni nawet nie znali nazwy firmy, a się już do niej przyłączyli, mentalnie się przyłączyli, poprzez zaufanie się do nas przyłączyli, bo nigdy się na nas nie zawiedli. No i zaczęła się cała historia Duo Life, pierwsze produkty, pierwsze suplementy. Ja pamiętam ten pierwszy moment, gdy spotkaliśmy się z doktorem Kardaszem i gdy słuchałem, jak opowiadał o Duo Life dzień i noc, było niesamowite uczucie. Ja nie mogłem w nocy spać, gdy wyobrażałem sobie, że świat będzie szczęśliwszy, ludzie będą żyli długo, w zdrowiu, w szczęściu, w miłości. To było niesamowite uczucie, które dawało takiego napędu, takiej chęci do działania. Kiedy wystartowaliśmy, okazało się, że system jest gotowy na przyjęcie 50, 100, 200 osób, no ale to, co u nas się wydarzyło na starcie, kiedy serwery się przeciążyły, nasza prezentacja przestała być wyświetlana i ilość osób zarejestrowanych była w kilku tysiącach w pierwszym dniu, po prostu ta infrastruktura nie wytrzymała. I tutaj tak naprawdę z jednej strony pojawił się moment powodu do ogromnego świętowania, a z drugiej strony mieliśmy taki moment, kiedy mówimy, kurczę, no teraz to trzeba wszystko obsłużyć, tak? Teraz trzeba spakować ten towar i wysłać. Tych zamówień jest o wiele więcej niż się spodziewaliśmy. Ja czułem, że to jest, no właśnie, to co robi jest inne. Pierwsze łączyło rozwiązania z różnych modeli biznesowych. Co najważniejsze, i to jest bardzo subtelne, ale szalenie ważne, to jest człowiek w centrum jako najwyższa wartość, to DNA organizacji, DNA Duo Life Soft Marketingu. Nazwę wymyślała moja żona. Można nazwać to soft marketing. Dobra, pięknie brzmi, nazwijmy to soft marketing. Poszedłem z tym do chłopaków, ostatecznie cała koncepcja się przyjęła, została zaakceptowana, teraz mamy nazwę soft marketing Wikipedia. Co fajne, że zawsze w przeszłości, jak i dziś, jak mieliśmy jakąś potrzebę, jakieś pragnienie, zbudowane na dobrej intencji, pojawiało się rozwiązania, nie? Tak było z Asią i Beatą, które się pojawiły na naszej drodze, bo wiedzieliśmy, że chcemy towarzyszyć liderom w rozwoju, a nie robić incydentalne szkolenia oderwane od tych takich aktualnych potrzeb. I ta myśl, która powstała na samym początku tak naprawdę, żeby nie brać trenerów z zewnątrz. Jeżeli trener jest wewnątrz organizacji i on obserwuje, jak się organizacja rozwija,
jest w stanie dobrać narzędzia i odpowiednie szkolenia, metody pod dany rozwój organizacji. Jednym z pierwszych takich ciekawych eventów to był taki event w Dojo Stara Wieś. To było takie wyjątkowe spotkanie, gdzie bardzo dużo rzeczy się wtedy wydarzyło. Poznaliśmy wtedy Asię Gdaniec, poznaliśmy wtedy Beatę Kapcewicz, sporo liderów, którzy wtedy z nami pojechali na ten taki event. Jest do dzisiaj. To był naprawdę niesamowity event, na którym było gdzieś około 70-80 osób. Dla nas wtedy to było gigantyczne wydarzenie. Pamiętam, jak realizowaliśmy pierwsze eventy, kiedy siłą rzeczy nie mogliśmy sobie pozwolić na taki rozmach jak teraz. To nie były tej skali wydarzenia, tylko to były wydarzenia na pierwsze kilkadziesiąt osób. Później się cieszyliśmy z każdego kilkadziesiąt kolejnych osób. To był jeszcze moment, kiedy nie mieliśmy agencji, sztabu ludzi i tak naprawdę to wszystko się odbywało naszymi rękami i rękami naszych kilku pracowników, więc te eventy wyglądały w ten sposób, że my przyjeżdżaliśmy wcześniej, przygotowywaliśmy wszystko na evencie, że tak powiem, puszczałem muzykę i tak dalej, więc to były takie momenty, które dużo wysiłku kosztowały. Jechało się po prostu ściśnięte gdzieś tam garnitury, samemu się jechało i cały samochód miało się zapchane wszystkimi gadżetami, kubkami, produktami, dywanami, jakimiś ściankami, banerami, roll-upami. To wszystko po prostu było tak, że się przyjeżdżało w czas rano albo dzień wcześniej. Wszystko się to rozkładało i tego nikt nie widział. Po czym myśmy szli do pokojów, kąpaliśmy się i przebieraliśmy się w piękne garnitury i występowaliśmy później na tych scenach. Ta energia, zanurzenie się w tej energii firmy, tej organizacji, ta pasja, wiedza, to było niesamowite. Pamiętam kiedyś historię, jak pewne małżeństwo, nasi liderzy, dyrektorzy, nie będę mówił nazwisk, lepiej nie. Pamiętam, podekscytowani wyjechali z hotelu po skończeniu LDS-u, po jakimś czasie, pół godzinie wracają, bo takie te rozwiane włosy, pamiętam, zapomnieliśmy syna. Został syn w hotelu, kompletnie o nim zapomnieli, pojechali do domu. Później zaczęły pojawiać się eventy coraz większe, z coraz większym rozmachem. Zaczęły pojawiać się eventy międzynarodowe, FEDESy, kick-offy zaczęły się odbywać w innych krajach. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda i fajnie przyjechać na TFT i zobaczyć 5, 6 czy więcej tysięcy ludzi, całą obsługę, profesjonalną szatę graficzną, profesjonalną scenę, nagłośnienie, światła. To po prostu jest ogrom ludzi, zaangażowania. Patrząc przez pryzmat energii, która tam się wytwarza, nastrojów, które panują i tego, jakie jest takie poczucie solidarności, tej takiej społeczności, która się tworzy w Dual Life, to jest absolutnie unikatowe i to nam może pozazdrościć każda firma na świecie. Organizacja pierwszego wyjazdu menadżerskiego. To było po ładnych kilku latach, ale tak naprawdę dopiero wtedy pojawili się pierwsi menadżerowie. To nie było tak, że menadżerowie tworzyli się tak jak teraz w 10 dni, w 2 tygodnie, w miesiąc, tylko to był dość długi proces, kiedy naprawdę kilka, myślę, ładnych lat zajęło dojście pierwszym osobom do menadżera. Ostatnio byliśmy na evencie, na wyjeździe w Turcji, gdzie tak jak wtedy było około tam 40 osób, jak dobrze pamiętam, teraz było prawie 500 osób. Wyczarterowane były 3 samoloty i w tych samolotach lecieli klubowicze Dual Life. Właśnie ten czas, kiedy ktoś może powiedzieć, no stać mnie na to, pojadę sobie na wczasy, ale pojechanie z taką społecznością ludzi, z takimi pozytywnymi osobami, z podobnie myślącymi i tak dalej, to jest coś, czego tak naprawdę nie da się kupić. Suplementacja jest ważna? Oczywiście, że tak, bo dzisiaj to zanieczyszczenie środowiska, chemia w jedzeniu, to wszystko, co się dzieje wokoło nas, powoduje, że nie dostarczamy do organizmu odpowiednich wartości odżywczych, więc musimy je uzupełniać. Wszystkim naszym produktom przyświeca jedna zasada. Wszystkie produkty mają mieć najwyższą możliwą jakość w swojej klasie. I to jest tak naprawdę niezachwiane przez tę całą dekadę. Cały czas szukamy, usprawniamy, poprawiamy, jeżeli coś wymaga takiej poprawy. Ten rok fituje pod tym kątem, ponieważ z ogromnym sukcesem wprowadzamy linię Pro, która jest odpowiedzią na to, co w kosmetykach, w medycynie, w suplementacji jest nowego, co się zmieniło i z taką niesamowitą odwagą, myślę, to wprowadzamy i jestem przekonany, że nasi klubowicze pokochają nowe wersje produktów. Taką ważną też dla mnie sytuacją było przekazanie pierwszego historycznego samochodu dla Darka Mietlickiego i tutaj, Darku, pozdrawiam Cię stąd. To była wyjątkowa sytuacja, bo ja tym samochodem wcześniej jeździłem dosłownie parę miesięcy. Dzisiaj tych samochodów już było wydanych
setki. Niektórzy klubowicze już mają 5. czy 6. nowy samochód. Bo oczywiście człowiek się cieszy i ma tą satysfakcję, że jeździ dobrym samochodem, ale dla mnie większa satysfakcja jest to, jeżeli odbiera to osoba, która miesiąc, 2, 5 miesięcy temu przyłączyła się do Duolife, po czym wykonała pewne zadania, zrozumiała plan wynagrodzeń i nagle odbiera pod biurem samochód z czerwoną, piękną kokardą. No i to jest właśnie fenomen. Tych samochodów zostało rozdanych już naprawdę ogromna ilość. Ogromna ilość godzin pracy, nieprzespanych nocy zaowocowała naprawdę fantastycznym nowym logotypem, który ukazał się na ostatnim kwietniowym TFT i rozpoczął tak naprawdę fazę rebrandingu, która pewnie jeszcze chwilę potrwa, ponieważ wymiana wszystkich produktów jest procesem dość długim. Jesteśmy z niego niesamowicie dumni, ponieważ jest to logo, które z takiego loga, powiedziałbym lokalnego, daje taką ogromną międzynarodową siłę. Takich rebrandingów myślę, że na świecie odbywa się stosunkowo niewiele tak trafionych, co na 100% przełoży się na zwiększenie rozpoznawalności na rynku globalnym oraz pozycję topowej marki w naszych segmentach na świecie. Duolife to historia, którą napisały historię. Że ta historia się cały czas pisze. Tak. Nie? To nie jest jak zamknięta księga. To też nie jest tak, że jak ktoś dzisiaj wchodzi do biznesu, to ma gorzej niż ktoś, kto wchodził kiedyś. On na pewno ma lepiej względem tego, co dzisiaj jest w Duo, a co dopiero będzie za 2, za 5, za 10 lat, nie? Mija 10 lat, a intencja jest dalej niezmienna. Dalej człowiek w centrum. Wszystkie rzeczy, które są robione z myślą o tym, żeby długoterminowo się bronić, żeby długoterminowo dawać wartość, żeby długoterminowo wygrywać nie tylko na rynkach europejskich, ale na rynkach światowych. I to wiele zmian, które dzisiaj się dzieją się już z myślą o tym, co nas czeka. I jesteśmy na 100% pewni, że one przyniosą zamierzony skutek i dadzą ogromny sukces zarówno poszczególnym osobom, jak i całej organizacji. I to jest właśnie fajne, że my cały czas jakby jesteśmy w tym procesie rozwoju. Nie? To jest taka niekończąca się gra. Tutaj nigdy nie będzie koniec, nie? Bo wchodzi nowy kraj, wchodzi nowy język, nowa waluta, nowe przeliczniki, nowe kontynenty. Nie ma nudy. Ja jestem przekonany, że Duolife jest biznesem kompletnym, który każdemu daje te same równe szanse i możliwości. To jest kwestia tylko tego, czy ktoś da sobie szansę na to, żeby sięgnąć po więcej. Jeżeli ktoś taki oglądałby ten materiał i stwierdziłby, że myślę, że chciałbym w życiu coś więcej, no to kiedy jak nie teraz. Życie mamy jedno, czas upływa nieubłaganie, więc zapraszam do tego, żeby sięgnąć po marzenia z Duolife, zrealizować to wszystko, co powoduje, że później można powiedzieć, że każdy dzień jest wyjątkowy. No bo niewątpliwie w Duolife tak jest. I to jest piękne.